Nasz kolejny gość, Damian Szczepański, baryton z Polski. Tuż po występie, jak się pan czuje? Myślę, że dość dobrze. No, mam nadzieję, że jurorom się podobało i że państwu oglądającym również. Co z tego będzie? Zobaczymy. Jestem pełen nadziei. Jakie to są emocje? Czy więcej jest stresu przed wyjściem na scenę w czasie takiego konkursu, czy już na scenie dopiero się pojawiają takie wielkie emocje? Na scenie myślę, że głównie są emocje jednak związane z wykonawstwem już stricte. Przynajmniej ja nie odczuwam jakiegoś stresu, tylko staram się po prostu jak najlepiej wykonać swoją rolę, wcielić się w te role, które prezentuję. Przed występem no zawsze jakiś stres jest, ale staram się, żeby ten stres mimo wszystko był jakiś taki bardziej motywujący niż przeszkadzający. No właśnie, pana występ zrobił ogromne wrażenie, bo jest bardzo ciekawy wybór repertuaru, dlatego też rozmawiamy po polsku. Wybrał pan utwór Henryka Czyża, utwór dwudziestowieczny, utwór do tekstu Sławomira Mrożka, więc no, coś nietypowego. Raczej w tym pierwszym etapie większość uczestników pokazuje siebie w klasycznym repertuarze, więc dlaczego ten tekst i dlaczego ten utwór? Miałem takie szczęście, że w trakcie pandemii na uczelni mieliśmy okazję realizować całą operę Henryka Czyża, kynologa, i dostałem tam właśnie tę główną rolę i przyznam szczerze, że no mogę szczerze powiedzieć, że zakochałem się w tej muzyce. Już wcześniej miałem okazję śpiewać pieśni Czyża, choćby Il Dottore Pomodoro, taką dość znaną komiczną pieśń. Ale ta opera jednak, no to jest coś bardzo ciekawego. Bardzo chciałbym to wykonać też w przyszłości, takie już w pełni scenicznie, na przykład z orkiestrą. Jest to takie bardzo dramatyczne śpiewanie, mimo tego, że jest to właśnie do tekstu Mrożka, że jest to farsa, że jest to bardzo, bardzo zabawne, bardzo komiczne. I tutaj właśnie w tej farsie, można powiedzieć, Mrożka, właśnie ten komizm muzyki Henryka Czyża bardzo, bardzo świetnie się to spina po prostu ze sobą. No właśnie, no bo to trzeba jakoś wyważyć ten dramatyzm tej muzyki, która jest taka potężna, i głos, który też jest potężny, właśnie z tym humorem. A jak się pan w ogóle odnajduje w repertuarze dwudziestowiecznym? Czy to jest coś, co pan już bardziej jakoś zna, czy pan dopiero w to wchodzi? Bardziej w to wchodzę, szczerze mówiąc. Zdarzyło mi się śpiewać pieśni Szymanowskiego na przykład, czy właśnie jakieś inne pieśni Czyża, ale póki co to by było na tyle, ale bardzo mi się podoba ten repertuar, więc myślę, że może być to jakiś kierunek w przyszłości. A teatralność właśnie też do pana jest ważna, że pan jakby że to jest rola, że to jest część jakiejś fabuły. Jak pan się myśli o tym, bo konkurs jest specyficzny, z wieloma osobami tutaj rozmawiamy, że to jest wyabstrahowanie trochę tej jednej partii z reszty, ale czy pan myśli o całości, kiedy pan występuje? Tak, staram się jak mogę, chociaż jest to niezwykle trudne. Przede wszystkim dla mnie, bo ja właśnie tak się składa, że najlepiej odnajduję się na scenie. W sensie na scenie po prostu dostaje się pewnego rodzaju skrzydeł, które pozwalają coś wykonać w pełni, poczuć się w pełni swobodnie. Tu jednak, tak jak pan powiedział, jest to po prostu wycięte w pewnym sensie i trzeba się bardzo mocno postarać, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało jakiś głębszy sens. Po śpiewaniu Czyża, Mozart, zupełnie coś innego. Jak ten przeskok pan przeżył na scenie? No nie było to proste, szczerze mówiąc. Zupełnie inna muzyka, zupełnie inne śpiewanie. Technika niby jest mniej więcej ta sama, ale jednak ekspresja, ten dynamizm to jest zupełnie co innego. Było to trudne, ale mam nadzieję, że jakoś udało się temu sprostać. A w ogóle z Mozartem na co dzień pan się lubi, czy to jest raczej taki repertuar, którego pan nie dotyka często? Generalnie się lubię. Już od dość dawna. Teraz z czasem zaczynam się skłaniać właśnie bardziej ku romantycznym utworom, czy właśnie bardziej współczesnym. Niemniej jednak Mozarta nadal lubię. Miałem przyjemność śpiewać partię choćby Leporella w Don Giovannim jako cały spektakl i było to też dla mnie bardzo ubogacające doświadczenie. Także z Mozartem również się lubię. Realizuję obecnie jeszcze na uczelni partię Guglielma właśnie w Così fan tutte. No dobrze, w takim razie życzymy panu wszystkiego dobrego i obyśmy się usłyszeli i zobaczyli w kolejnym etapie. Również mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.